Witam wszystkich na kanale Przygody Starskiego. Z tego bardzo chłodnego poranka, nawet śpiąc w samochodzie zawinięty w piór, zmarzłem nieco. A zejdę teraz nad rzekę zobaczyć, co tam pozostało po nas. Tyle zostało z ogniska z naszego nocnego biesiadowania. A takim ptasim koncertem i szumem rzeki miło rozpocząć dzień. Zaraz sprawdzę jeszcze wędziska, czy się złowiła jakaś ryba w nocy. Ale zanim tego dokonam, najpierw poranna toaleta. A więc zapraszam do dzisiejszego odcinka, do dzisiejszej przygody. Pozdrawiam. O, nie ma. Pusty haczyk jest, czyli coś opitoliło. Coś opitoliło. A w międzyczasie Darek wyciągnął jednego lecha, ale nie nagrałem tego. Dobra, idę szykować śniadanie. Kawka wcześniej zaparzona. Nawet mleko jest w lesie. Ale smakuje. I do tego jajecznica na kiełbasie wjeżdża. A, luks. Ale pięknie pachnie. Ej, nie szalej tak. No ja. Na pół. No dobra, dobra. Smacznego panu. No smacznego. Ale pychota. W takich okolicznościach przyrody to można się stołować. Dokładnie. Jeszcze chwila odpoczynku po śniadaniu. Niech się wszystko w brzuchu poukłada. Przystojniak kawkę dopija. I będę leciał zaraz w teren z Darkiem.
pójdziemy chyba tam właśnie, gdzie widzicie w kadrze te drzewa iglaste. W tamtym terenie jeszcze Darek mówił, że nie chodził, więc będzie trzeba co sprawdzić. A zanim do tego lasu pójdziemy, to chyba skoczymy najpierw na Starorzecze. Dokładnie w to miejsce, gdzie udało mi się trafić nieśmiertelnik żołnierza. Wyszliśmy z Goldenem w teren już. I jak, Darku, jak ustalamy sobie zasady? Ja wiem. Najstarsza moneta? Dobra, będzie konkurencja na najstarszą monetę wypadu. To może zróbmy jeszcze drugą równoległą konkurencję. No, na wie. Może na sreberko. Czego Ci życzę. Dobra, czyli... Dobra, to znajdź 3 sreberka, a ja znajdę 4 i wygrałem wtedy. Tak? Dobra, Dobra, czyli najstarsza moneta i srebro, okej. dobra. Jest pierwszy sygnał. Kawałek płaskownika. Mam ładny stały sygnał. 80-81. To tak jak na złotówkę aluminiową z PRL-u. Ale spójrzcie, gdzie doszedłem. Poznajcie to miejsce. To jest dokładnie ten sam kanałek, nad którym znalazłem nieśmiertelnik wojskowy. Jeśli nie oglądałeś tego odcinka, to tutaj u góry będzie odnośnik. Polecam obejrzeć. Sam moment znalezienia i kolejny odcinek, moment rozpakowania i identyfikacji. A teraz spróbujmy z tej strony. Spróbujmy to wykopać na żywo, ale jakie tu korzenie są, masakra. Dobra, wyskoczyło. Dźwięk się nie zmienił, ani ID. Jestem dobrej myśli. Jest moneta, jest. No i to nie będzie złotówka PRL. Jaki stan będzie ładny. Udało mi się oczyścić monetę, no i zidentyfikować. Jest to moneta 2 fenigów Scheidemunze i rocznika dokładnie nie widzę, 1860 któryś tam rok. I z tej strony 180 Einenthaler. Pruska moneta, orzeł z koroną. No i niestety nie jest to sreberko, a jest to miedziana moneta. Cieszę się tym bardziej właśnie, że monetkę udało mi się znaleźć pierwszy raz taką. Super. Cieszę się. Pozdrowionka. Teraz sobie tutaj grzebię przy tym bagnie i sygnał o niskiej wartości, bardzo przerywany taki. Mówię folia aluminiowa, bo tu może od petów ktoś wyrzucił, czy od kanapki grzybiarz. A spójrzcie, jaki fajny guziczek wyskoczył. Niby taki zwykły gaciak albo kalesoniak, jak to woli, na 4 dziurki, ale ma takie przetłoczenie i w bardzo dobrym stanie. No zresztą cały czas tutaj leżał w wilgoci. Nie jest taki obsuszony, taki pokruszony. Ładny guziczek, fajny. Teraz na takiej głębokości, czyli jakieś 30 cm, może więcej,
był sygnał przełamujący się na żelazo i wykopałem taki gwóźdź. Stary gwóźdź, zardzewiały, ale ciekawostką jest to, że jest kuty. Ma swój cały trzpień, ma o przekroju kwadratu i łeb też ma kwadratowy. Stary, kuty gwóźdź. Tu na samym bagnie. Słaby sygnał. O, było coś. Wreszcie. O, złoto trafiłem. Trafiłem złoto. Złoto Weimaru. 10 feników. O, to jest to, co Ania Bogucka opowiadała o fenigach. Reichsfenig i Rentenfenig. I to jest właśnie ten Rentenfenig 10. Mennica J, dobrze widzę? A wracając do Ani Boguckiej, to tutaj jest odnośnik do jej kanału. Polecamy jej kanał, jej owionki. Warto posłuchać ciekawostek różnych, a przede wszystkim miłego głosu Ani. Z taką 10 na ręku pozdrawiam wszystkich, pozdrawiam Aniu. Przeskoczyłem na drugi brzeg tego bagienka. Wcześniej gdzieś tutaj kopałem, a teraz tutaj jestem i mam jakiś sygnał, chociaż nie jest idealny dźwięk. To trzeba obejrzeć, co tam wyjdzie z tego. O, patrzcie, jak ładnie rozpakujemy. Żółta ptasia obrączka. I dla miłośników obrączek ptasich, hodowców gołębi przeczytam PL 0275 01 14646. Ostatnio mnie tutaj jeden z widzów pytał o numery obrączek, że będzie w stanie zidentyfikować i mi napisać w komentarzu. Także jeśli oglądasz to proszę bardzo, specjalnie dla Ciebie obrączka do identyfikacji. Dzięki i pozdrawiam. Grało ładnie, później zaczęło trzeszczeć. No i finalnie wyszła bardzo zardzewiała część łyżki. Cały czas idziemy wzdłuż tego bagienka, tego strumyka. Ciągnie się hen tam. Idziemy wzdłuż niego, bo sygnały co chwilę jakieś. Na samym wierzchu, dosłownie. A tu co jest? Jest boratynka. Mamy tutaj jeźdźca na koniu, pogoń litewska. No, Jana Kazimierza nie widać. Gdzie mnie tu sygnały zagłuszasz? Kurka wodna. Tutaj ta część bagienka już widzę obsycha, będzie można spokojnie, swobodnie przekroczyć brzeg na drugą stronę. A teraz był taki sygnał, taki raz dobry, raz brzydki, ale to żeby zobaczyć, co tam siedzi, to trzeba kopnąć. No i patrzcie, sygnał był taki sobie, bo znalazłem rozgnieciony i tylko kawałek, połowy można powiedzieć, naparstka.
No ale fajnie, że nawet w lesie tutaj naparstek można znaleźć. Ja tam zadowolony z wypadu, a ty? Oczywiście, sreberko plus 3 baratynki. O, chłopie, no to Proszę. ja nie będę tutaj pokazywał. Kto chce obejrzeć, to trzeba wejść na kanał Darka i zobaczyć, co Darek kopie z dołka. No ale jeśli mówisz, masz sreberko, ja sreberka nie mam, także wygrałeś ten jeden z konkursów na srebrną monetę, Pomimo tego, że dziurawa, ale jest, nie? ale jest. Także powiedzmy, że jest 1-0 dla Ciebie w podwójnym konkursie. Dokładnie. Okej, 1-0 dla mnie. Także ja lecę się pożegnać ze swoimi widzami. Tam gdzieś jeszcze pan Dzięcioł leczy drzewo. Takim akcentem kończę dzisiejszy odcinek, dzisiejszą przygodę. Jeśli Wam się podobała moja przygoda, to zachęcam do subskrypcji osoby, które jeszcze nie subskrybują, pozostawienia lajka, jakiegoś fajnego komentarza. Dziękuję wszystkim za obecność i do zobaczenia, do następnego odcinka. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.